Kupiłem wszystkie kwaśne produkty, które są dostępne w sklepach i dzisiaj je wszystkie przetestuję. Nawet jakieś nowe, wypasione, ekstra kwaśne kulki. Ostrzeżenie, ekstremalnie kwaśne. A zaczynamy od kwaśnych koreczków z Auchan. Zróbmy tak, że 5000 polubień pod tym materiałem sprawi, że nagram wszystkie ostre przekąski, które są dostępne w sklepach. To jest drugi kanał, więc przypominam Ci o subskrypcji tego kanału. A moim celem na ten odcinek jest ani razu się nie skwasić, więc jeżeli zauważyłeś moją skwaszoną minę w którymś momencie tego filmu, koniecznie napisz komentarz i oznacz czas, w którym się skwasiłem. Ja postaram się nie skwasić. Z tego co widzę, mam tutaj różne smaki i wydaje mi się, że one mogą być mało kwaśne. Dobra, jednak to cofam. Widzę duże kryształki i one mogą powodować spory kwas. Czuję, jak zbiera mi się ślina już po prostu. Mam nadzieję, że Ty też tak masz. Kwas jest na zewnątrz, a później wchodzi słodkość. Spróbuję sobie każdy smak, żeby być fair. Okej, tu jest kwaśniej. Wydaje mi się, że te żółte i zielone kolory są bardziej kwaśne niż te takie ala owocowe, a żółty powinien być najkwaśniejszy. Jest. Smakuje trochę, jakbym gryzł cytrynę, tylko taką nie za kwaśną. Jeżeli chodzi o kwasotę, dałbym tutaj takie 2/7, ale nie jest to jakaś tam wyższa półka. Myślę, że skupimy się głównie na kwasowości w tym odcinku i sprawdzimy, które kwaśne przekąski są tak naprawdę kwaśne. Teraz lecimy z popularnym produktem żelkowym, czyli mamy firmę Trolli. Tutaj są kwaśne dinozaury. Również widzę, że jest kilka wersji kolorystycznych, czyli smakowych, ale jest to mega podobnie kolorystyczne jak w tamtym. Czerwony są lepsze, smaczniejsze, takie bardziej żelkowe. Weźmy sobie zielony. Okej. Czy to było skwaszenie już, czy nie? Dawaj znać. Ale są mocno kwaśne. I na koniec żółty. Oj, biedne moje zęby po tym odcinku. Na pewno są bardziej kwaśne niż tamte. Tutaj jeżeli chodzi o kwasowość, dałbym 3/7. Myślę, że są dużo kwaśniejsze rzeczy. Powiedzmy, że 7/7 to jest taki kwas, gdzie naprawdę jest nie do wytrzymania. To jest do wytrzymania, są naprawdę smaczne. Na razie pierwsze miejsce. Teraz mam coś, co się w ogóle zdziwiłem, że jest w sprzedaży. Pojedyncze żelki. Cześć to? Można kupić pojedyncze żelki. Sour Patch Kids. Sour jako nazwa mówi już, że to będzie kwaśne. Nie mam innych wersji smakowych. Jest tylko ten niebieski. Zobaczmy. Okej, to wjeżdża na zupełnie inny poziom. Wytrzymam. Czuję, jak mi się zbiera dużo śliny. Przeszło. Ta panierka była bardzo, bardzo kwaśna. Myślę, że to już było takie 4, 5. Powiedziałbym, że mocna 4, ale już miałem takie, że nie wytrzymam. Więc sour jako nazwa zobowiązuje. Są na pierwszym miejscu na razie, jeżeli chodzi o smak kwasoty. Czy kwaśny to jest smak? Jeżeli jesteśmy w temacie pojedynczych rzeczy, które można zakupić, włos psa, to mamy tutaj sour pickle. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale wnioskuję po nazwie, że to jest kwaśny ogórek jako żelek. Czy to będzie o smaku ogórka? Oby nie. Żelki o smaku ogórka? Stary. O fuj! To naprawdę pachnie jak ogór i wygląda jak ogór. I jest żelką, czaisz? Próbujemy. Bądźmy męscy w tym odcinku. To jest jak pianka marshmallow z jakimś dziwnym zielonym płynem w środku, widzisz? To jest bardziej niedobre niż kwaśne. Gorszy zapach niż smak. W smaku nie jest aż takie złe, ale sądząc po zapachu i kolorze, nie jest to najlepsza żelka, jaką można zjeść w życiu. Jeżeli chodzi o kwasotę, to dałbym 1/7. Nie była kwaśna, była po prostu mega dziwna. I Sour Patch cały czas na pierwszym miejscu. Teraz wjeżdżamy w Chupa Chupsy, czyli żelki, które naprawdę swoją nazwą powinny tutaj wyciągać duży poziom smaku, ale jak będzie z kwasowością, jestem ciekawy. Z tego co widzę, to one są wielokolorowe, więc tutaj smak może być po prostu taki sam w każdym. Wow, nie spodziewałem się. Pierwsze uderzenie kwasu mocne, mega mocne. Czujesz po zębach, że to będzie dramat. Myślę, że kwasotę dałbym tutaj na 4. Zostawiłbym Sour Patcha na pierwszym miejscu. Mocniejsza 4 to była, ale naprawdę mocny zawodnik. Teraz polećmy sobie serią śmiej żelek, która może się wydawać, że to są takie lightowe żelki, ale mogą zaskoczyć. Najpierw przechodzę do gwiazdek. Mamy tutaj również 6 wariantów smakowych. Zaczynam od czerwonego, który może być najłagodniejszy. Okej, mega smaczne żelki. Kwaśność, 3. 3/7, ale smakowo naprawdę robią robotę. Kurde, tak wkręca, że my sobie jadł. Nie mogę trafić ostatnio. Co się ze mną dzieje? O, poprawiłem. Jeżeli chodzi o rodzinę śmieżerek, mamy tutaj edycję limitowaną. Happiness. Myślę, że one będą podobne jak tamte. Zawiodę się, jak będzie tylko inny kształt. Że edycja limitowana to będzie na zasadzie tylko zmiany kształtu.
Dużo cukru, bardzo dużo cukru, jeżeli chodzi o to. Nie, inna tekstura. Są bardziej twarde, są bardziej ciężkie do rzucia. Tamte tak się rozpływały, a tutaj musimy się namęczyć. Tamte były bardziej kwaśne. Że ta edycja limitowana wpływa tylko i wyłącznie na konsystencję, bo trzeba mocniej rzuć. Kwaśność tych żelek myślę, że też dałbym trójkę, tylko nieco słabszą niż tam, bo tam podkręcał smak jeszcze. Teraz mamy Haribo. Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych, tak mówi reklama. A zobaczymy, jak będzie z kwasowością. Mega podobna konsystencja jak w tych właśnie edycji limitowanej. Ciężki do rzucia żelek. Kolejna wersja smakowa. To nie. To tu powiedziałbym, że kwaśność 2/7. Są takie fajne, słodkie w środku, a na zewnątrz bardzo mało tego kwasu. A wydawałoby się po teksturze i jakby ilości tego kwasu tutaj, że będzie sporo. A nie. A jest napisane teraz bardziej kwaśne. To co, wcześniej było 1/7? Ale dobre, fajne, ale kwaśność taka wiesz. No to teraz wjeżdżamy z kwaśną Coca-Colą od Haribo. Haribo powinno zrobić robotę bardziej niż w tych zwykłych. Chociaż jak tam było bardziej kwaśne, to co? To będą właśnie te 1/7? Zobaczymy, czy kola będzie bardziej kwaśna. Żelki kolowe. Bez kitu, to jest słodkie. Są słabo kwasiowe. Chyba że po tamtych już mnie tak przekwasiło. Ale tu bez kitu dałbym 1/7. Mega słodycz. Dziwna sytuacja. Jeżeli chodzi o Haribo, to mam jeszcze tutaj żelki Miami. One są w stylu tych takich długich. Tutaj bardziej owocowy smak i to już sprawia, że jest bardziej kwaśne. No myślę, że ciutkę kwaśniejsze niż te bardziej kwaśne Haribo, ale nadal to jest dwójka. Do trójki mi się wydaje, że to nie ma podjazdu. Mocna dwójka. Mocna dwójka to będzie jutro, po tych żelkach. No to cały czas Sour Patch zostawiamy na pierwszym miejscu. Nic do tej pory nie ma podjazdu. Tego jestem ciekaw. To jest jakiś papier. Sour Candy Paper. Mega cienkie. Takie jakby na wietrze się robiło. To jest obsypane kwasem tylko z jednej strony. Okej, tutaj mamy coś innego. Z reguły tamte rzeczy... kurde. To jest piątka. Holy kurde, moly. Nie kwaś się gościu. Nie kwaś się, kurde. Tak jak w przypadku tamtych żelek, na początku mieliśmy kwasotę i później ona przechodziła i była słodycz, to tutaj na odwrót. Start był taki okej, a później oczko drżało. 5/7 to bierze na pierwsze miejsce, się zdziwiłem. Kwaśny papier zrobił robotę. Kurde, chyba się skwasiłem już. Lipa. Chyba. Nie zauważyłem, że z Chupa Chupsa mamy jeszcze lizak. Co tych włosów tyle tu jest? Co jest grane? Czaszka. Kwaśny mózg ma. Poziom żelek Coca-Cola. 1/7 albo 2/7. 2/7 bym dał, bo jest bardziej kwaśne. Bez szału. Tu jest słodki, tu jest kwaśny i tyle. Jedne z 3 Sour Madness Crushów, jakie mam. Podejmij się wyzwania. Zobaczymy, jakie to będzie wyzwanie. To już są cukierki, czyli wjeżdżamy na inny poziom. One będą kwasić i tutaj musimy je po prostu possać. Tak się prezentuje czaszka. Jakbym witaminę C żuł. O kurde. 6/7. I przeszło. W środku jest słodki, ale ten kwas dookoła 5-7 sekund kwasu, w zależności jak mocno zsiesz, a później wjeżdża słodycz. To serio jest wyzwanie i to serio jest kwaśne. W środku dobry cukierek. Przechodzimy do drugiej wersji tych cukierków. Teraz mamy smaki tropikalne. Jestem ciekaw, czy te tropikalne smaki będą jeszcze bardziej kwaśne, no bo jak wiemy, tropikalne owoce potrafią być naprawdę kwaśne. Tu mamy jakiś smak Cherimoya Cink. Kolor pokazuje, że będzie chyba najkwaśniejszy z tych wszystkich, ponieważ to jest szklisto biały. Mocno kwaśny, ale szczerze, tamten bardziej mnie składał. Tu bym dał 4/7. Albo już się zaadaptowałem. Tropikalne, mniej kwaśne. Zanim przejdę do czarnej wersji, która jest podobno najbardziej kwaśna z tych wszystkich Mad Crushów, przejdę sobie do płynnych jakichś pianek. Tu mamy Brain Liquor, który teoretycznie jest mega kwaśny. To się liże? To jest płyn. Wow! Skwasiłem się czy nie? Wow! Wkręca ten kwas. Faktycznie jakbym jakiś mózg wyżerał kwaśny. Skwasiłem się znowu? Czy wydaje mi się? Jak to wkręca. O kurczę, słodko-kwaśne. Dałbym tutaj 4, myślę, że taką mocną. Zahacza to o 5, ale cały czas te powiedziałbym, że są kwaśniejsze, ale to również wkręca. Tylko to jest inny pułap, bo mamy tutaj płyn. Pijesz płyn, więc no kwaśny płyn jest... O, mi oko też aż od tego kwasu. Co jest grane? Więc to zostawiłbym cały czas na drugim miejscu, ponieważ ten cukierek robi jeszcze większe wrażenie. A teraz jakaś pianka, która wygląda jak detergent. To jest jak pianka do mycia rąk. Kwaśne.
Jakie okropne, nie kwaśne, tylko okropne. 2/7 kwas, smak minus 18/10 na 7. Tego nie kupujcie, szkoda siana. A skład? O kurde. Ten koleś nie jest tutaj bez przyczyny. No to przechodzimy do czarnej wersji tych kwaśnych cukierków. Wylosuję sobie jednego. Cherry Neon, kwaśna wiśnia. Czy ona mnie poskłada bardziej? Poziom kwasu Extreme. Tak się prezentuje ten ziomeczek. Mieli rację. Extreme. Porównywalnie, jeżeli chodzi o tamto, może delikatnie bardziej kwaśne, lepszy smak. Ja lubię wiśnie w cukierkach i to naprawdę jest dobre. To bym dał na pierwszym miejscu 6/7. 7/7 jeszcze nie dam, 6/7 jest to kwaśne, tylko znowu to jest po prostu chwila. Jest to 4, 5, 6, 7 sekund kwasu i zaraz ci mija. Ale na serio, to zajmuje na razie pierwsze miejsce, jest serio kwaśne. No to jestem ciekaw dwóch ostatnich produktów. Poziom kwasistości 5, Brain Blasters oraz nowość jakieś Mega Sour Extreme. Z racji tego, że to jest nowe i Extreme Sour Candy i wygląda to naprawdę na chamskie łamiszczenki, zostawię to na koniec. Spróbujemy sobie starego, dobrego Brain Blasters. Wylosuję sobie jeden. Smak Lemon Flavor. Teoretycznie najbardziej kwaśny, bo cytryna, lemon powinna być najbardziej kwaśna. Wjeżdżamy i zobaczymy, czy wyźre mi to szkliwo do końca już. Taki cukiereczek. Szczerze? Jest to kwaśne. 4. Ale myślę, że to już mnie tak zahartowało, że to dałbym w okolicy między papierem, a czymś, co było wcześniej. Teraz to jest słodkie już. No to zawiodłem się. Pora na ostatni produkt. Pamiętaj, 5000 polubień. Lecimy z ostrą wersją przekąsek ze sklepów. Nie wiem czemu, ale się tego boję. Ten ziomek nie wygląda tutaj na mega przyjaznego. Okej, są spore te łamiszczenki. To mi przypomina te cukierki, które były okresowo w... Jak to śmierdzi? To pachnie jakąś chemią. W Żabce były takie cukierki. Niestety aktualnie ich nie ma, więc też bym je kupił na ten odcinek, ale aktualnie są niedostępne w sprzedaży. Chodzi o te cukierki, ale one serio wyglądają identycznie, więc myślę, że to może być po prostu ta sama wersja w nowym opakowaniu. Zobaczmy. O, musiałem to wypluć, serio. Boję się o zęby. O kurde. O, to 11/7. Dobrze, zastanówcie się, czy chcecie ten odcinek z ostrym jedzeniem, ponieważ ja na ten moment bardzo się zastanawiam nad tym odcinkiem. Tu wyświetla Ci odcinek, który według YouTube'a Ci się będzie podobać. Obejrzyj poprzednie odcinki, subskrybuj i widzimy się wkrótce.